Siemanko widzowie, witam Was serdecznie w ten jakże piękny, słoneczny, angielski dzień. Dziś jesteśmy w Brockland Muzeum w Surrey, gdzie po raz pierwszy odbywa się Japanese Day. Same japońskie auta, klasyki, youngtimery i nowoczesne legendy. Zapraszam, będzie grubo. Oglądajcie do końca. This one is nice. O! Spójrzcie, ogarnijcie to. Jakie ogromne. Ciarki przechodzą. Bestia. Beautiful. A więc witam Was w środku. Popularne Subaru. W jakże oryginalnym, pięknym kolorze. A obok kolejna RX-7. Tego dzisiaj będzie tu mnóstwo. A tak się prezentuje jedna z pierwszych RX-7. Legendarny wankiel. Te szczegóły. Spójrzcie, ogarnijcie ten filtr powietrza. Mazda Rotary Engine. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj jak ładnie prezentują się motocykle. Napędzane wszystkie metanolem. Dobrze? Dobrze mówię? Jo. Metanolem są napędzane. Jaki przepiękny motocykl z 1933 roku, przedwojenny. A tutaj mamy 24-litrowego napiera Reltona. Jakie to jest ogromne. W sumie te 24 litry musi się gdzieś zmieścić, nie? O, cały system gaśniczy. Miało być po japońsku, ale jak na razie mamy po angielsku. W
Bugatti. 500 sztuk tylko ich wyprodukowano. To jest model numer 188. Kolejne przedwojenne samochody wyścigowe, które brały udział w pierwszym GP. A tam stoi i czeka na swoje zbawienie Lorraine Dietrich z 1912 roku. Jeden z pierwszych samochodów wyścigowych, który brał udział w pierwszym Grand Prix. Jest to 15-litrowa jednostka. O mocy pisze tu? Nie pisze. Ale top speed to około 160 km na godzinę. Na 1912 rok. To już samochody po II wojnie światowej. Celebrują stulecie brytyjskiego Grand Prix. A to dopiero w przyszłym roku. Pierwsze Grand Prix odbyło się tutaj na Brooklandzie w 1926 roku. W przyszłym roku obchodzi swoje stulecie. A tu samochód Williama z 2005. A tak rozwijała się Formuła 1 na przestrzeni lat. Od lat 80. poprzez 90. aż do teraźniejsze. Tak, chodząc po tym muzeum, weszliśmy do jednego z budynków, gdzie znajdują się same historyczne rowery. 1908 rok, 1905, 32. Śmieszne są niektóre. Jednak rower też może mieć jakąś wartość historyczną. Tu jest jakiś loop frame 1928. Można powiedzieć takie przedwojenne te rowery wszystkie. A tu jest motorower nawet z rejestracją jeszcze. Widocznie jest na chodzie. Komarki. Ciekawe, czy coś polskiego tu znajdziemy, co? Jak się okazuje, zobaczymy nie tylko japońskie samochody, ale trochę brytyjskiej motoryzacji. Może nawet uda nam się jakieś samoloty zobaczyć. Stoją tutaj kultowe samoloty, takie jak na przykład Concorde. Zobaczymy, co się stanie później. No i rozpoczynamy zabawę z Japonią. Mitsubishi Lancer Evo 6 w kultowych rozetach. Heble Brembo. Fotel Recaro oczywiście. Jak zadbany środek. Piękny samochód. Ten Mitsubishi, ten Lancer 7, wyprodukowano ich tylko 500 sztuk. Ten to jest numer 70. Uwierzycie? Bez żadnych modyfikacji, bez niczego, po prostu oryginał. A tu jak pięknie prezentuje się w tym brytyjskim słońcu Skyline GTR. Piękny. Twin Turbo. Wszystko na wierzchu pięknie, ładnie widać. Jak się ładnie prezentuje tutaj
Toyota Celica. Ogarnijcie tą chłodnicę oleju, jest na zewnątrz wypuszczona. Jaki zadbany środek. Mi się te lusterka zawsze podobały. Piękna Celica. Tył można by porównać do Mustanga. Jeden mógłby się pomylić, a tu po prostu Celica. Tu jakże piękny czerwony Datsun. Przerobiony. Jaki piękny kolektor wydechowy, jak to ładnie jest wszystko wyprowadzone. Piękny jest. Mazda MX-5. Speed Hunters. Subaru Impreza. Jaka piękna. Piękna Toyota. Jest to Toyota GT. Obok MX-5. Także ładna. Fajne obszycie kierownicy. Śliczna. No, powiem wam, że robi się całkiem japońsko już. Całkiem. Spójrzcie na tego Lancera. Na tym parkingu jakże wyróżnia się ta zielona MR2. Wyróżnia się, rzeczywiście. Ale ten układ wydechowy jest wyprowadzony. Jest jakieś nieporozumienie. Tam możecie całą pięść wsadzić. Ładna. Nie da się tego ukryć. Kto grał w Need for Speeda, na pewno kojarzy tę Toyota MR2. Na dokładkach Recaro. Piękna. Kultowe Toyotki. MR2. Ta Toyota jest tylko rok starsza ode mnie. MR2 z 86 roku. Pięknie zachowana. Czysto po japońsku. Idziemy teraz zobaczyć, są zapowiedziane jakieś wyścigi na tym historycznym torze tutaj w Brooklands, gdzie odbyło się pierwsze Grand Prix Wielkiej Brytanii. Zobaczymy, co tu będzie się prezentować. Żeby mnie nie było, nie jestem dziś sam. Przedstawiam wam, to jest Porik. Porik, how are you doing today? Very good. Let's go see the race.
Celica Supra w jak pięknym wydaniu. Mistrzostwo. Te detale, te kształty. Pozwolimy sobie zajrzeć do środka. Jak to wygląda? Ty, nawet klima jest. Widać, Brytyjczycy chyba uwielbiają GTR-y. Jest ich naprawdę mnóstwo. Od wyboru do koloru. Did you not feel safe in the seat? Jest ich naprawdę mnóstwo. Kultowa Honda S2000. Jak się ładnie prezentuje. Idąc dalej, Datsuny. Jak oni to wszystko tu pomieścili, co? Nieporozumienie. Kolejna znana Honda. Tu jest kolejna Type R. Kolejne S2000 z tyłu. Mnóstwo. Ogarnijcie to. Ta jest chyba najpiękniejsza. Te żółte mogą się schować. It's better than the yellows. A jak może wyglądać R34? Nissan? No przepiękny. Miodzio. Ten dolot, ten kolektor obejrzyjcie. Piękny. Czysto japoński styl. A tu znajdujemy się w kolejnym hangarze. Ten oto samolot. Jest to niejaki Hawker Siddeley Harrier. Latał z Londynu do Nowego Jorku. Wszystko w 1969 roku. A tu? To się chyba nazywa dwupłatowiec z dwoma silnikami. Wyobraźcie sobie pilota siedzącego właśnie tu z przodu, który kieruje tą całą maszyną. Jest to model z 1919 roku. Ogromny. A byliście kiedyś w środku samolotu? Ja mam na myśli w przedziale kapitańskim. Znajdujemy się w samolocie brytyjskim Super VC-10. Nieprawdopodobne.
Samolot powstał w 1948 roku i był produkowany aż do 1960. Później powstawały już tylko nowsze wersje aż do lat 80. Tak kiedyś wyglądały samoloty. Tak się latało. Spójrzcie, jak przedstawiciele Omanu sobie latali, w jakich warunkach. Tu sobie siedzieli, w czasie lotu kawkę popijali. This one from the other transmitter, yes, working together. Yeah. And you have two asymptotes, which are O, księstwo Omanu, królestwo. it's something that doesn't exist. It's hypothetical, but it works. Does it make sense? Yeah. Idziemy dalej. A tu sobie pan król spał. Tak to można latać. Jest to samolot Vickers VC-10. Przedział pasażerski. Ty, ale patrzcie, jakie fotele. Ile jest miejsca. A nie tak jak w dzisiejszych czasach. Pościskanie jak sardynki w tych samolotach. Przedział kuchenny. Vickers. Top speed 580 mil na godzinę. Lata 62. Kibelek nas nie interesuje. A tu ma otwartą komorę silnika. To jest silnik ten z tyłu. Robi wrażenie. A jak widać, dzisiaj nie tylko królują samochody, ale pozwiedzamy też jakieś samoloty przy okazji, jak jesteśmy już w tym muzeum. Dobra, kochani, już wiemy coś więcej na ten temat. W tym miejscu testowano różne samoloty. To urządzenie, które jest przed Wami, znajduje się na ogromnych, potężnych kołach. To obsługiwało w sumie 2 ludzi, aby przesunąć to w lewo, tam. Tam jest komora, do której wprowadzano samoloty, albo nawet części samolotów i wytwarzano, symulowano różne warunki, jakie mogą panować w stratosferze, badając, jak zachowują się dane części samolotów. I na przykład dzięki temu urządzeniu był testowany Concorde, tak jak się przed chwilą dowiedzieliśmy. A tutaj jest, zobaczcie, animacja, jak to działało. Tutaj macie wprowadzoną część samolotu i właśnie w tej komorze wytwarzało się odpowiednie ciśnienie i nie tylko, były symulowane warunki atmosferyczne i tak badano wytrzymałość samolotu. Teraz przejdziemy kawałek dalej i zobaczymy, co tu się dalej kryje. Kto by pomyślał, że tak kiedyś samoloty były testowane w latach 30. Wszystko, co tu widzicie, to są silniki do samolotów.
Tutaj znajduje się ta wielka komora, gdzie ten chamber wjeżdżał, to wielkie urządzenie, które widzieliście przed chwilą. Tam później wejdziemy do góry. Także no, robi wrażenie. Tutaj silnik samolotu Rolls-Royce'a z okresów II wojny światowej, dokładnie to 1942 rok. Czyli dzisiaj nie tylko Japonia będzie, trochę wiedzy tu też łykniemy. Jest rozebrany na części specjalnie dla pokazu tu dla ludzi. Silnik Rolls-Royce'a z okresów II wojny światowej. Ogólnie ten Japanese Day organizowany jest w Muzeum Lotnictwa i Motoryzacji. Dlatego tyle ciekawostek dzisiaj tu będzie. Tutaj macie pokazany, jak wyglądał tunel do testowania samolotów prędkości Mach 4. O, nawet jest samolot w środku, odrzutowy. Tak testowano modele w takich oto komorach. Zadziwiające, co? A tuż za mną jest właśnie ta komora, gdzie były testowane różne części samolotów, bądź nawet całe samoloty, w zależności od zapotrzebowania na testy. Ta druga część była łączona z tą. I tu wytwarzano odpowiednie ciśnienie atmosferyczne. Tak jak Pan przed chwilą mówił, jest możliwość nawet wytworzenia różnych warunków atmosferycznych, temperatur nawet do minus 200 stopni. No coś nieprawdopodobnego. Przejdziemy się do środka. Zobaczmy, jak tam dalej wygląda. O, jesteśmy w tej komorze. O, tak kiedyś musieli wyglądać pracownicy, którzy obsługiwali tą jednostkę tutaj. A to znowu jest ubiór pilota, nie pilota. To jest ubiór ochronny dla pracownika, który tu testował wszystko. Nieprawdopodobne. Jak się okazuje, w tym miejscu nie tylko były testowane samoloty, ale również jednostki pływające, lodołamacze. Wszystko, co można było poddać różnorakim testom. Poprzez jednostki latające, pływające, prawdopodobnie nawet samochody, nie samochody, dosłownie wszystko. Teraz wchodzimy do środka, do tej komory, trochę wyżej. Zobaczycie, jak to wyglądało. This is the control over there, yeah? Yes. Oh, it's for the good. Kurwa, bye bye. Don't touch. Don't touch. Amazing. Spójrzcie, jakie te drzwi musiały być ogromne. To są jak drzwi from the ship. From From the boat. Yeah. Boat ship. Jakie tam musiało być ciśnienie. Heavy. Pull it. O Jezus! Imagine if you were in panic. Rush, there's a fire coming. Sobie wyobraźcie, jakie tam musiały panować warunki. Te drzwi są przecież ogromne. Ta część samolotu, ta, była testowana w tej komorze ciśnieniowej. Jak się przyjrzycie u góry, nie wytrzymała testu. Całe poszycie górne tej części samolotu nie przetrwało testu, rozszczelniło się.
Honda NSX. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. No niezliczona ilość. Ta jest fajna. Ładnie się prezentuje. Ale prawdziwy NSX musi mieć kultowe otwierane lampy. Tego kultowego samochodu nie trzeba przedstawiać chyba. Nissan 300. No, przepiękna sztuka. I wróciliśmy do miejsca, gdzie samochody pokonują dystanse na czas. Lecimy! Tu chodzi o to, kto pokona najszybciej dystans od bramy aż do tamtej flagi. Oh shit! Whoa! Więc kochani, trzeba się zawijać do wehikułu. Czas się powoli kończy dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zobaczyliśmy trochę tej japońskiej motoryzacji na tej angielskiej ziemi. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Jeżeli podobał Ci się ten content, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam Was ja, czyli Kuklok. Do zobaczenia. Cześć.